Witajcie, dzień dobry. Dawno nie było na moim kanale wywiadu. No i jeżeli wywiad po latach przerwy, to musi być od razu z kimś wyjątkowym. I tak będzie właśnie dzisiaj. Ponieważ moim gościem będzie sam Janusz Michałek. Witam Cię, Januszu. Witam Ciebie i witam Was wszystkich. Janusz, ostatnio LinkedIn zamarł. Okazało się, że dołączyłeś do Investorate Holding SA i oczywiście o tym porozmawiamy, ale najpierw chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że pierwszy klaster energii w Polsce zakładałeś Ty i Twoi koledzy? Tak, to dokładnie, to już więcej niż 10 lat temu. Rzeczywiście Żywiecczyzna była słynna nie tylko z pięknej wody, z przepięknych widoków, z piwa, z gór, ale również z dużego, wielkiego projektu inwestycyjnego, wodno-kanalizacyjnego. I panowie koledzy, moi koleżanki, koledzy na Żywiecczyźnie, wójtowie i pan burmistrz, po skończeniu tego projektu zastanawialiśmy, co zrobić następnego, żeby wykorzystać po pierwsze potencjał ten, jaki tam wytworzyliśmy w wzajemnej współpracy, tą energię, która szła od dołu, od mieszkańców. No i oczywiście każdy wie i pamięta, że Żywiecczyzna zmagała się z czym? Z niską emisją, ze smogiem. I dlatego wymyśliliśmy sobie tak, jak rozwiązać problem niskiej emisji. Dać ludziom niezależność energetyczną, dać ludziom tani prąd. Niech grzeją, niech kupują pompy, niech ogrzewają swoje mieszkania właśnie tanią energią. I tak wymyśliliśmy, że powołaliśmy, można powiedzieć, przekazaliśmy kompetencje związane z energetyką, szeroko rozumianą energetyką, właśnie Związkowi Międzygminnemu. I tak idea powstania klastra energii i wykorzystania kompetencji, jakie wtedy były na rynku, ludzi, firm, które się znają na energetyce, do tego, żeby zachęcić ich. Zainwestujcie u nas, zainwestujcie na Żywiecczyźnie, dzięki temu nasi mieszkańcy będą mieć tani prąd, a dzięki temu będą grzać. Ale to rozumiem, że nie otworzyliście tam elektrowni atomowej, aczkolwiek znając Was pewnie były plany. Myślę, że nie znając nas, ale znając jakie mamy kompetencje w Investrade Holding, to może wkrótce Cię zaskoczę. No to ja się z przyjemnością będę czuł zaskoczony, ale okej, czyli odpaliliście pierwszy w Polsce klaster. Jak rozumiem, od tego momentu Żywiec po pierwsze poradził sobie, czy Żywiecczyzna poradził sobie ze smogiem, ze skutkami. Tak, ten proces trwa, on cały czas trwa i dzisiaj też jesteśmy w jakimś etapie. Pierwszy projekt, taki dość duży, inwestycyjny, to było ponad 80 milionów wsparcia przez marszałka województwa śląskiego na kilka tysięcy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu mieszkańcy zaczęli masowo instalować. To zrobiło ten efekt kuli śnieżnej. Ci, co nie dostali pieniędzy, zaczęli składać. Poczuli zew. Później było czyste powietrze, te programy rządowe i tak dalej. Dzisiaj, można powiedzieć, mamy bardzo, bardzo dobry fundament do realizacji kolejnych projektów zmierzających właśnie ku temu, żeby Żywiecczyzna, że te 15 gmin było samowystarczalne i niezależne energetycznie. Ale wieść niesie, że klaster to nie jedyne Twoje dziecko biznesowe, bo plotka głosi, że byłeś akuszerem bardzo wielu inicjatyw biznesowych, jeszcze jako wykładowca akademicki. Czy możesz zdradzić, no może nie z nazwy, ale nie wiem, branżę, ich obecna skala? No tak, to można powiedzieć, my jako ci górale, i to prawdziwi, my się śmiejemy, że my jesteśmy prawdziwi górale. Jest taka anegdota, że jak potop biblijny, to wszyscy uciekaliśmy na te góry, to tam do Zakopanego i wyżej, ale jak woda opadła, to zostawiliśmy tych starszych, schorowanych, a my wróciliśmy z powrotem, więc genetycznie... I ci starsi schorowani siedzą Zakopane. Tak jest. Ja oczywiście przepraszam moich kolegów, koleżanki z Zakopanego, to jest taka anegdota. Ale wracając do tego, rzeczywiście musieliśmy i cały czas staraliśmy się rozwijać biznesowo, szukać tych szans. My pochodzimy wszyscy tam, stamtąd, z biednych rodzin, nie było wielkich fabryk, musieliśmy być przedsiębiorczy, więc te pomysły cały czas były. Były mniejsze, udane, kończyły się sukcesem. No, ten projekt wodno-kanalizacyjny to też jest jakiś wielki sukces wszystkich na Żywiecczyźnie. Bo Szanowni Państwo, koledzy, koleżanki, wszyscy, co nas słuchacie, no, wybudowanie ponad 1000 kilometrów kanalizacji na kilkunastu gminach, kilkadziesiąt interesariuszy, no, tych takich i drobnych,
ale i tych wielkich. No i cała wartość projektu prawie ponad miliard, no to jest wielki sukces wszystkich, że potrafiliśmy się dogadać. I tym kolejnym tym projektem miał być właśnie projekt klastrowy i realizacja takich projektów związanych z szeroko rozumianą branżą energetyczną. Więc ja starałem się uczestniczyć w tych projektach gospodarczych jako członek rad nadzorczych, czy też założyciel spółek, prowadzić swoją działalność. No to zostało zauważone i tak trochę przeszedłem na większą skalę biznesu, czyli do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. No właśnie i tu bardzo dobrze, że płynnie do niej przechodzimy, bo wielu osobom Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna kojarzy się z Egiptem. Tak, Egiptem to jest historia, to do dzisiaj jest nie historia, ale jest to prawdziwa. Rzeczywiście Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma kawałek strefy nad Ajsochna, to jest nad kanałem Suezkim. Mają Chińczycy, mają Rosjanie, no i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. No, pomysł był bardzo ciekawy, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom, a w następnej kolejności przedsiębiorcom z całej Europy stać się takim oknem pomocy i transferu biznesu z Europy do Egiptu, no i oczywiście poprzez Egipt, poprzez tą strefę do Polski. Z tego co wiem, jedna firma się udała, firma Ferum, producent zbiorników zbożowych, działa, jest zadowolona. No, w ogóle strefa egipska, jak ktoś obserwuje i interesuje się gospodarką, jest bardzo, bardzo prężna. Inwestorzy z całego świata trochę tam garną drzwiami i oknami. Więc to jest też taki jeden z sukcesów. No właśnie, i to taki spektakularny. A powiedz, ile lat sumarycznie w KSSE? To ponad 9 lat. To niesamowita przygoda. Poznałem fantastycznych ludzi, nie tylko w tym naszym zespole, który tworzyliśmy w strefie, ale ludzi z całego świata. Nie? Jednak był bardzo duży biznes, duża ta działalność związana z jednak takim pomysłem relacyjnym, nie? Więc te kontakty z całego świata. No, my w pewnym okresie byliśmy nazywani jako taką małą Koreą, no przecież u nas na Śląsku czy w Katowickiej Specjalnej Strefie pracowało kilka tysięcy Koreańczyków, najlepsze knajpy i tak dalej. Więc no, fabryka SK Innovation w Dąbrowie Górniczej, dzisiaj to jest zakład, który wyprzedza technologicznie wiele lat wszystkie zakłady na świecie. No to jest ta transformacja. No i ogromna transformacja z tego prawdziwego, tradycyjnego stereotypu Śląska, który kojarzy się z bieda, górnictwem, szyby, górnictwo. Z tym, no, w taki nowoczesny, ktoś kto wie, jakie zakłady są lokowane, co powstało i jak się rozwinęło, no to wie. A to się przekuło na sukces, bo to muszę powiedzieć, że w tym okresie, gdzie rzeczywiście byłem prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to byliśmy drudzy na świecie, tylko strefa z Dubaju, która od tam kilkunastu lat jest one, a w Europie nie mieliśmy równych sobie. Od wielu lat jesteśmy i byliśmy najlepszą specjalną strefą ekonomiczną na kilka tysięcy stref. I to nie liczy się, że najlepszą, bo największą, tylko Business Financial Times, on ma rzeczywiście też wskaźniki są do dzisiaj. Nie wiemy, na jakiej zasadzie oni oceniają rankingi. A powiedz, w związku z tym, że 9 lat to 3 do kwadratu, to 3 najciekawsze liczby podsumowujące 9 lat Janusza Michałka. No to ponad 20, kiedyś tak, przekroczenie 100 tysięcy pracowników w strefie, to bardzo dużo, bo różne opracowania mówią, jeden bezpośrednio zatrudniony w strefie tworzy ekosystem na kilka, nawet do 6, do 7, to można powiedzieć, że pośrednio byliśmy pracodawcą. 600-700. Tak, dokładnie. Ponad 25 miliardów tych inwestycji w ostatnich 5 latach. I takim jednym, co ja uważam, że to jest, co nam się udało przy naszym wielkim udziale, to stworzyć polską strefę inwestycji, czyli można powiedzieć, odczarowaliśmy specjalne strefy ekonomiczne, które kojarzyły się z tymi wielkimi, dużymi, dla tych małych polskich, średnich, małych przedsiębiorców. I ostatnie 3 czy 4 lata, przynajmniej mojej kadencji, to był sukces polskiego biznesu. 70% wszystkich inwestycji polscy przedsiębiorcy, ponad 60%
decyzji, małe, średnie. To był sukces. O tym myślę, że rządzący zapomnieli, żeby mocno to artykułować. Wszyscy się do tego przyzwyczaili, że to jest normalne, a myśmy odczarowali i zmienili jak gdyby myślenie, że specjalne strefy ekonomiczne są tylko dla dużych. Dla wielkich. Bo przede wszystkim, pamiętacie, to było to, że były te granice i oczywiście no, ten mały, domowy, gdzieś w małych miasteczkach, który miał swój biznes, to nie chciał zamknąć tego biznesu i przechodzić do innego miejsca przygotowanego dla niego nawet specjalnie. I jeśli mu pozwolono w jego miejscowości tam zrobić i tam utworzyć, tak w cudzysłowie, strefę, to odpaliło. I to było wielkim sukcesem. Dzisiaj naprawdę widzę wiele firm, które ja mam satysfakcję, gdzie jeżdżąc po całym świecie, mówiąc, jest z Polski. Kiedyś tam mieliśmy okazję się spotkać i dzisiaj są znani na całym świecie. Gdy zadzwoniłem do Ciebie opowiedzieć o Investrade Holding, długo nasza rozmowa nie trwała, bo od razu... Na drugi dzień byłem akcjonariuszem. To prawda, na drugi dzień byłeś akcjonariuszem, a w trakcie rozmowy nawet powiedziałeś, Maciek, w zasadzie to, co mówisz, to ja od zawsze marzyłem, żeby to robić i w zasadzie to robię. Ta idea klastrowa, ta idea, którą zaszczepiliśmy, którą chcieliśmy realizować poprzez inne instrumenty. I opowiadając o tym pomyśle Investrade Holding, całej grupie i ludzi i kompetencjach, jakie w tej grupie są, to w ogóle się nie wahałem. Uważałem, że to jest zrządzenie. Dobrze wiesz, że jestem bardzo mocno wierzący i wiem, i wiesz, i ja tak samo wiem, że to nie ma przypadków. To jest działanie Ducha Świętego, siły wyższej, nieważne, każdy z nas ma swoje jakieś tam przekonania. Tak, to jest to, co chciałbym robić. Nie dość, że uważam, że to mi da jakieś satysfakcję taką po ludzku. No, będę mógł pracować, zarabiać, rozwijać się, zabezpieczyć swoją przyszłość, mojej rodziny, moich dzieci i na dodatek to, co chcę kochać i w co wierzę, bo to jest taka przyszłość. Przyszłość energetyki. Najlepsze też jest właśnie to, że zadzwonić do Ciebie, to ja już miałem od dobrych paru miesięcy. I w zasadzie miałem poczucie, że dzwonię spóźniony, a okazało się, że zadzwoniłem w idealnym momencie. Idealny timing. Także no, niesamowita historia, tak wiele razy się będziemy śmiać i opowiadać. Tak jak dzisiaj opowiadaliśmy sobie, budując, czy rozmawiając na temat naszych planów i przyszłości i co chcemy zrobić, że tak, to będzie historia. Ja w to czuję i wierzę. Nie będąc skromny, że tam, gdzie jakoś tam parkowałem, przy tych inwestycjach zawsze okazały się skuteczne i dobre. I myślę, że też cieszycie się w zespole, że macie moją osobę, bo nie tylko dam kompetencje te takie operacyjne, ale również pewne zaufanie dla inwestorów potencjalnych. Tak, oczywiście. I dlatego ja wiem, że to jest dość trudny temat, że to rzeczywiście bardzo ciężko rozmawiać, czy trudno się rozmawia z osobami, które mają duże pieniądze, ale o energetyce, bo każdy z nas jest tak trochę w tym rozumowaniu, myśleniu o energetyce, a to zawsze tak było, nie? Tak ma być, to jest jakiś tam podmiot państwowy, tu się już nic nie da zrobić, takie mamy koszty, nie? I tyle trzeba przyjąć. Wymyślamy, optymalizujemy koszty pracownicze, ale przy energetyce to taka trochę... Nie dyskutujemy, no tak, bo nie mam na to wpływu. A my mamy pomysły, my chcemy pokazać, Właśnie, gdybyś mógł powiedzieć, wyobraźmy sobie właśnie, że słucha nas posiadacz zakładu, no właśnie, który co miesiąc wydaje w krocie, tak? I już on ma trochę rezerwy, tak? Bo byli u niego magicy od fotowoltaiki. No i coś już porobił. Coś miało działać, nie do końca. Wszyscy pamiętamy przecież, to trzeba powiedzieć, jak kiedyś tam pamiętam liczby, ile powinniśmy zrobić do roku X zielonej energii. Przeskoczyliśmy. My jako Polacy, jak tylko ktoś nam rzucił i dał możliwość realizacji biznesu, zrobiliśmy razy 5x. No tak. Więc to pokazało jest. Z jednej strony to było super, ale z drugiej strony pokazało, o kurczę, idziemy w złą stronę, że dzisiaj wszyscy będziemy mieć za chwilę instalację fotowoltaiczną, ale co z tego? To jeden drugiego będzie w pewien sposób kanibalizował, a z drugiej strony nie wykorzystujemy tej potencji. Naszym zadaniem, tej misji Investrade Holding jest tak, ja Ci pomogę zoptymalizować, żebyśmy my tworząc nasze środowiska energetyczne, te małe enklawy, te małe nasze obszary, 100%. Tyle, ile wytworzymy, tyle zużyjemy. A dzięki temu ci wielcy tego świata, ci, co wytwarzają, jak również
ci, co dystrybuują tę energetykę, to my im rozwiązujemy ten problem, którym jest. Tych małych, tych Januszów, Michałków, którzy nie umieją, Maćków i tak dalej, którzy nie potrafią sobie z tym radzić. Nie? A my nie chcemy dzisiaj mówić o tych wielkich inwestycjach, my chcemy się skoncentrować właśnie na przysłowiowych, tych małych, średnich polskich przedsiębiorcach, jak również samorządach, czy też Janach Kowalskich. Czy to prawda, że dzisiaj mniej więcej nawet 30% energii w zasadzie idzie w piach? Tak. Bo Ja to obserwuję u siebie. Oczywiście mam jedną z pierwszych tych instalacji fotowoltaiki. Sam jestem automatykiem, robotykiem. Napisałem sobie jakieś tam oprogramowania. Staram się wykorzystać predykcję, wykorzystać maksymalnie, ale i tak widzę, że jest problem i falownik wyłącza się, no bo przecież koło mnie sąsiedzi rozbudowali też instalacje i to powoduje, że ja nie mam zoptymalizowane. Oczywiście można powiedzieć, to może zbuduję magazyn, może coś tam i tak dalej. I dzisiaj widzę, jaki to jest potencjał, że my możemy w pewien sposób te kompetencje mądrych ludzi, którzy nauczyli się na tym, pomóc rozwiązać te problemy małym ludziom. No, kilkadziesiąt złotych miesięcznie, ale jeśli mówimy o skali, to jest kilka tysięcy, kilkaset tysięcy, a może kilka milionów. Razy kilkadziesiąt złotych, to można powiedzieć, jaka to jest skala. Tak, gdy dołączałeś do zespołu, dzisiaj już poza tym, że jesteś akcjonariuszem i jesteś także członkiem zarządu, powiedz mi, jakie były Twoje pierwsze wrażenia po zetknięciu z naszymi ludźmi od IT, od technologii, bo też w Investrade Holding to, co mi też jako inwestorowi się podoba, no i członkowi Rady Nadzorczej, to, że no, chcemy być trochę takim drugim Tauronem, aczkolwiek tak jak mówisz, na niskim i średnim napięciu, ale bez nawisu związków zawodowych. To znaczy my chcemy być efektywni w oparciu o technologię. I jak coś dobrze działa, to związków zawodowych nie będzie Tak, potrzeba. oczywiście. To po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, no, oczywiście całego zespołu nie jestem w stanie przedstawić. Myślę, że Maciek, wykorzystując swoje kanały, kiedyś wszystko zrobimy, pokaże. tak. Ale jest coś takiego. Amerykanie na to mówią, jest chemia. My wiemy, że jest tu Duch Święty i tak dalej. Nasza praca polega na tym, że my sobie opowiadamy kawały cały czas i się śmiejemy. Nic nie musimy pracować. Samo idzie. Bo ja się śmieję, że jeśli jest dobra idea, jest dobra energia, to naprawdę działa. A tak na poważnie to rzeczywiście jest widać plan. Widać pewne elementy, które ja, będąc zarządzającym prezesem, można powiedzieć, od 30 lat. W przyszłym roku będę, jak już 30 lat jestem na stanowiskach kierowniczych. Wydawało mi się, że już wszystko coś tam z nami widzę, a tu ta idea, pewna konsekwencja, determinacja, KPI, połączone KPI na przykład z wartością akcji. No to jest taki unikatowy sposób, nie? Tak, że tak. wszyscy tam EBITDA, tu cyk, za rok, szybko cash, helikopter i tak dalej. Nie. Budowanie i danie możliwości temu nawet docelowo Janowi Kowalskiemu bycia akcjonariuszami i poczucia się, mam PV-kę, nie dość, że mam tani prąd, zoptymalizowany, to jeszcze jest moje. Tak. Jestem jeszcze akcjonariuszem. Z każdym dniem nie tylko amortyzacja mi zjada to, co kiedyś zapłaciłem, ale mi to rośnie. Tak. Tak, spotykamy się w zasadzie, nasi widzowie, jeśli nie uważali na początku, to dopiero teraz się dowiedzą, że rozmawiamy w holu Giełdy Papierów Wartościowych. Tak. Plany są ambitne. Ja myślę, że są, dla mnie są tak cudowne te liczby, że czasami jak zamknę oczy i patrzę i przypomnę sobie te liczby, to nie mogę uwierzyć, ale ja wiem, że to nam się uda. Ja w to wierzę, dlatego je zaparkowałem na pokładzie, dlatego zaangażowałem się sam osobiście, dlatego zaangażowałem swoje własne środki i myślę, że wkrótce będzie o nas głośno. Jak myślisz, kto na debiucie zadźwięczy dzwoneczkiem? No Maciek. Nie, ja myślę, że wszyscy. Wszyscy. Tak jest. I to jest dobrze. I to właśnie kolejny raz uczysz mnie, że tu gramy wszyscy w jednym kierunku, na jedną bramkę. Każdy jest napastnikiem, każdy musi być obrońcą, jeden drugiemu pomaga. I to właśnie się cieszę, że mamy ludzi z całego, można powiedzieć, z wszystkich części kraju. Tak. Mamy ludzi z branży,
Mamy ludzi, którzy nie są energetykami, ale załóżmy mają pomysły, jak wdrażać, jak prowadzić taki projekt i cały czas gdzieś, co mi dźwięczy, jest człowiek, który to jakoś tam patrzy na to, nie? To jest Twoja relacja z bardzo ciekawym panem z Singapuru. Z dalekiej Azji. Tak, z dalekiej Azji, które my możemy się od niego uczyć, nie? Tak, Że to jest ta konsekwencja, wytrwałość, dążenie do celu. Czasami jak szampan uderza do głowy, spokojnie, budujemy fundament, budujemy pomału od podstaw. Syzyfowa praca, ale cały czas do przodu. Jak myślisz, tak na koniec, czy potencjał tej transformacji energetycznej to tylko Polska, czy region? A jeśli region, to czy to bardziej ta nowa Unia, kraje typu Polska, Bułgaria, Węgry, czy to też będzie potencjał na starą Unię? Nikogo nie trzeba przekonywać, że w energetyce coś, co było 10 lat high-techem, to już trzeba myśleć na tym i widać, co się dzieje. Widać, że w pewien sposób ta energetyka odchodzi od takich wielkich, oczywiście muszą być wielcy dla stabilizacji systemu, ale do tej rozproszonej, do tych indywidualnych. I to widać w Niemczech, powstawają spółdzielnie w Niemczech, za chwilę we Francji i tak dalej, że to jest potencjał ogromny. Ja myślę, że ta idea wymusi na pewnych regulacjach krajów i tak dalej do tego, że i ludzie chcą mieć wpływ na to, co się dzieje. Poczuli, że mogą w pewien sposób być niezależni. Przecież te instalacje, magazyny, samochody elektryczne, to nie biorą się tylko z Excela. Tak. Tylko w pewien sposób, oczywiście wielu się później trochę zderza ze ścianą, że mówi, słońce jest, a nie ma prądu w sieci, ja nie mam prądu w domu. Ale technologia się tak zmienia, że dzisiaj można sobie wyobrazić, że Jan Kowalski w swoim małym domku może być sam wystarczalny energetycznie, mieć magazyn, mieć odcięte i tak dalej. Więc to za chwilę będzie standard, nie? Ale oczywiście ktoś musi tym zarządzać. My chcemy dawać tą usługę kompleksową, być nie tylko ekspertem, ale w razie czego powiedzieć: Panie Janie Kowalski, Pan ma tyle innych problemów z dziećmi, ze szkołą, ze służbą zdrowia. My się Panu chcemy zająć energetyką. Proszę nam oddać swój dom, swój prąd, a my Panu nie tylko zrobimy dobrze, i to w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale będziemy z Panem. Będzie Pan naszym partnerem, naszym suwerenem. Jeśli taka wizja Wam się podoba, to gorąco zachęcam do wejścia do opisu tego filmu, bo prawdopodobnie znajdziecie tam stronę internetową i Investrade Holding, ale bardzo możliwe, że także zaproszenie na webinar, który najprawdopodobniej także z Januszem będziemy prowadzili, choć nie tylko na webinarze będziecie mogli poznać inne osoby z zespołu Investrade, więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a Januszowi bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. I do zobaczenia.